Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku na szybko sobie przejrzymy, jak faktycznie wyglądała walka w strefie ze smokiem. Walka, przypominam, 2 versus 4. Czy faktycznie otrzymaliśmy pomoc od naszych sojuszników? Czy jednak ani razu się tutaj nie zjawili? Odpowiedź na to pytanie poznacie w tym odcinku. W każdym razie prawdziwa walka zaczyna się dopiero, gdy weszliśmy na ten płaskowyż. Tutaj wróg próbuje nas spowalniać, żebyśmy się nie zabudowali. Jest to bardzo strategiczny punkt z tego względu, że na tym wejściu, które jest wąskie, jeśli by nas blokowali, nie moglibyśmy się budować dalej, więc musimy mieć tutaj postawione wieże na tym płaskowyżu, abyśmy mieli jakieś szanse się bronić. W tym bronieniu chodzi o to, że po prostu blokowaliby nas na tym przejściu, więc musimy mieć teren, żeby nasze miasta były już na płaskowyżu, żeby już przy samym wyjściu z miasta nasze jednostki nie były blokowane. Oczywiście widzicie, że walka jest tutaj naprawdę nierówna, jeśli chodzi o ilość naszych legionów, a ilość wroga. Dlatego jedyną szansą na zbudowanie tej wieży było w tym momencie użycie mgły wojny. Jak widzicie, ta mgła kupi nam czas, żeby ta wieża została dokończona. No a ja tutaj przyszedłem legionami kawalerii z tego względu, że moje miasto jest naprawdę daleko z tyłu. No i ten czas przyjścia do tego miejsca jest dosyć długi, więc kawaleria w tym wypadku myślę, że spełnia swoją rolę. Pewnie zauważyliście, że wróg zaczął się wycofywać, gdy zobaczył mgłę. Na szczęście nie wszyscy się od razu wycofali, niektórzy zaspali. No i dzięki tym spóźnialskim mamy teraz okazję do naszego kontruderzenia. Dawn tutaj zostało ze swoją kawalerią w tyle, więc jest to idealna okazja, żeby ich trochę pogonić. No i jak widzicie, całkiem nieźle sobie z tym radzimy. Jasne, może moja kawaleria nie zadaje zbyt wielkich obrażeń, ale zawsze mogę tutaj spowolnić. Mogę odwrócić uwagę wroga, a wróg na pewno nie wie, czy to są jednostki T5, czy są to jednostki T4, szczególnie gdy grają na oddaleniu, więc taki dodatkowy tłum, nawet w postaci T4, myślę, że jest całkiem przydatny. Nie każdy się zdążył wycofać, tak jak mówiłem wcześniej, więc jest to idealny moment, żeby trochę uszczuplić legiony wroga. Tutaj trochę piechoty zostało, żeby nas spowalniać, ale ja oczywiście poluję tutaj na DPS-y, w tym przypadku poluję tutaj na magów. Magowie polegli, pomogę tutaj jeszcze przy okazji naszym obić tę piechotę. Myślę, że do pokonania piechoty każdy legion się przyda. Doskonale wiecie, jak ciężko jest położyć do spania jednostki T5, szczególnie gdy, tak jak w moim przypadku, niektórzy mają jeszcze jednostki T4. Kolejne legiony piechoty do nas przychodzą. To, co oni robią w tym momencie, to tak naprawdę dają nam puste merity. Te legiony piechoty nie zrobią absolutnie nic, szczególnie przy takiej przewadze wroga. Widzę, że tutaj przybiegła kawaleria, naszych jest w tym momencie mniej na polu walki, więc powoli trzeba się wycofać. Kto nie zdąży uciec, no to już nie moja sprawa. Ja również nie zamierzam tutaj się poświęcać, żeby kogoś ratować. Sam również muszę mieć wojsko do walki na przyszłe godziny, więc każda uratowana jednostka jest tak naprawdę na wagę złota. Co jak się później okaże, każda jednostka jest tak naprawdę na wagę odblokowania bohatera, ale o tym w tym momencie jeszcze nie wiedziałem. Co warto wspomnieć odnośnie tego nagrania, to jest przyspieszone razy 3, żeby zachować dynamikę. No i co bardzo ważne, w tym momencie jest godzina 9:32 UTC. Jeszcze AC do nas nie przyszło z pomocą, nadal walczymy 1 versus 3, ale spokojnie, nasz sojusznik na pewno przyjdzie nam pomóc, przyjdzie nas odciążyć. Mgła wojny się skończyła. Pod ilością, pod naporem 3 przymierzy na nasze jedno musieliśmy ustąpić, ale na szczęście ta wieża powinna się niedługo zbudować. W tym momencie mamy większy problem, musimy się do tej wieży jakoś dostać. Oczywiście ta wieża sama się zbuduje, tam już zostało naprawdę niewiele czasu, ale mamy teraz okazję postrzelać trochę łucznikami, więc trzeba tę okazję wykorzystać. Jesteśmy na terenie, więc powinno to pójść całkiem gładko.
Oczywiście nie gram na 5 legionów strzelców, moja piechota jest już w pogotowiu. Doskonale wiecie, że piechota kupuje przestrzeń każdemu przymierzu. Zobaczcie tylko na to, jeden legion piechoty i wszystkie te legiony dystansowe już uciekają. Nawet mój legion piechoty potrafi kupić trochę przestrzeni. Niestety upadnie dosyć szybko, bo jak mogliście zauważyć, miałem jeszcze cooldown na pierścieniu, więc nie był to pierwszy raz, kiedy moja Indies była w natarciu. 13 i 14 tysięcy zasług marsz Kela Indies myślę, że jest naprawdę nieźle. Nie będę tutaj patrzył na KD, gdyż w przypadku jednostek T4 bardziej miarodajne jest jednak patrzenie na straconą moc, więc stosunek straconej mocy w przypadku mojego marszu piechoty to 0,25. Może nie jest to najwyższe KD, aczkolwiek pamiętajcie, że ten marsz jest tylko po to, żeby kupić trochę czasu, żeby kupić trochę przestrzeni. Power KD Nikora Skinary 2,27, Power KD Magrat oraz Zejdy 5,1 oraz Power KD Syndriona i Fregar 4,41. Power KD Falgrima oraz Sybil niestety nie zobaczymy w tej turze. Tutaj ponownie mój Falgrim niestety oberwał, jak widzicie już wcześniej, więc kolejne raporty nie będą tak idealnie tego odzwierciedlać. Moja piechota ponownie wraca na tarczy. Potrzebujemy każdej ilości piechoty, więc tutaj się nie oszczędzam, tylko dosyłam na bieżąco. Moja Kela i moje Indies niedługo stracą staminę w tym tempie, ale nie ma żadnych wymówek. Potrzebujemy zdobyć ten teren, potrzebujemy mieć miasta na wzniesieniu. Wiadomo, gdyby to rally przeszło za nich, wtedy następuje rozwiązanie, no i łapiemy ich w kleszcze, więc starali się tego uniknąć. W miarę im się to udało, nie powiem. Ja tutaj trochę za bardzo poszalałem, bo chciałem za wszelką cenę ich zatrzymać swoim legionem piechoty. W tym samym momencie moi strzelcy cały czas szli do przodu, no i wszyscy dostali fokus. Wróg zamiast uciekać odwrócił się w moje jednostki strzelców, no i moje legiony tutaj wracają do miasta obite. Mimo wszystko moje zasługi nie wyglądają źle, Syndrion z Fregar powyżej 20 tysięcy. Trochę słabiej wygląda Niko z Kinarą oraz Sybil z Falgrimem, ale Falgrim był już obity wcześniej. Co bardzo ciekawe, moja Indies przyniosła aż 15 tysięcy zasług. Zerknijmy szybko na mapę. Wróg buduje się 4 przymierzami w kierunku Smoka. My również próbujemy się tutaj budować, niestety cały czas nas powstrzymują. Nasz sojusznik AC jakoś zbytnio się nie śpieszy, dopiero mają jedną wieżę za iglicą. No a przypomnijmy, że im w tym momencie nikt nie przeszkadza budować. Wszyscy są skupieni na nas. Zerknijmy jeszcze na tyły, bo na tyłach również dzieje się bardzo, ale to bardzo dużo. AC być może wolno buduje z tego względu, że ich głównym zadaniem jest w tym momencie powstrzymanie DK, które wchodzi nam na plecy, bo AC ma totalny spokój na plecach, ich nikt tam nie atakuje. Nie atakuje ich nikt w strefie ze smokiem, nie atakuje ich nikt od tyłu. My jako VP zatrzymaliśmy 3 przymierza w przejściu bastionem, więc AC z jednym bastionem, mając dużo silniejszych graczy, powinno sobie z jednym przymierzem poradzić. Jeśli AC zabezpieczy nam tyły przez ten pierwszy dzień walk, idealnie gdyby zatrzymali DK na plecach przez te 2 dni walk, wtedy nasze 2 sojusze VP i AC połączyłyby się w strefie ze smokiem, no i wspólnie łatwiej byłoby walczyć. Ale czy powstrzymają DK od wejścia nam na plecy? O tym się jeszcze przekonamy. W każdym razie pora wrócić do walk, udało nam się odepchnąć kolejną falę wrogów. Teraz jesteśmy w kontrataku. Pora wyciągnąć kawalerię, no i pogonić tych, którzy zostali z tyłu. Biega tutaj trochę wrogiej kawalerii, którzy ubezpieczają tych, którzy się jeszcze wycofują. W każdym razie próbowałem tutaj sięgnąć skokiem, niestety się nie udało, ale natknęliśmy się na grupę magów, więc pora dokonać egzekucji. Może nie idzie to najszybciej pokonanie tych magów. Tak jak mówię, ja mam jednostki T4, elfia kawaleria też nie nadaje się zbytnio do takiego polowania. Raczej biegam, żeby robić tłum, żeby spowolnić. No i w szczególności biegam po to, żeby używać tutaj skoków, żeby blokować przeciwników przed ucieczką. No a reszta moich sojuszników powinna ich wyczyścić. Widzicie, że na polu walki naszej kawalerii nie brakuje. Teraz jesteśmy w gazie, jest nas dużo więcej, więc czas polować, czas nabijać merity. Oczywiście piechotę tutaj pomijam, widzę jakichś łuczników, niestety w pojedynkę nie poradzę sobie z tą kawalerią, która ich tutaj ubezpiecza.
Dałem znak, że ci łucznicy są AFK, no i moi sojusznicy już tutaj biegną. Trochę tankuję, no bo byłem pierwszy, ale czego się nie robi, żeby tutaj zwyciężyć. Myślę, że podeszliśmy już za blisko wroga. Jesteśmy 1 versus 3, więc powinniśmy oszczędzać nasze wojsko. Czeka nas długi dzień. No i moim zdaniem nie powinniśmy grać aż tak agresywnie. Najważniejsze w tym momencie to zbudować się na tym wzniesieniu, no i liczyć na to, że połączymy się razem z naszym sojusznikiem. Jest godzina 13:40 UTC, dobija 5. godzina ciągłej walki 1 versus 3. Nasze wieże, nasze terytoria już się ze sobą stykają, AC jeszcze nie widać. W każdym razie teraz będzie czekał nas bardzo ciężki czas, bo wróg ma miasta blisko naszych miast. No i teraz z każdą chwilą wroga powinno być coraz więcej, bo mają bardzo krótki czas odświeżania swoich legionów, więc walka w tym momencie nabierze jeszcze większego tempa. Ja gram teraz strzelcami, zobaczymy jakie merity te legiony teraz przyniosą. Odświeżanie jest krótkie, więc te walki naprawdę będą teraz intensywne. 1 legion piechoty, 4 legiony strzelców. Powtórzę to jeszcze raz, nieważne czy jesteście free to play, czy jesteście wielorybami, osobiście uważam, że każdy powinien wyciągnąć ten 1 legion piechoty. No i gdyby w ten sposób grało dużo osób, tych legionów piechoty byłoby naprawdę bardzo wiele. Na szczęście na tym poziomie nie widujemy tutaj 300 legionów Goreszów oraz Skogur, więc gra się całkiem przyjemnie. Dlatego na tym B może CES idzie. 1 legion piechoty, każdy dodatkowy legion piechoty ma ogromne znaczenie. Jak widzicie, Behemoth w natarciu pomaga nam się bronić. Wróg jest już naprawdę blisko, zresztą widzicie, że jedno przymierze wroga jest z lewej, drugie jest na wprost nas, no i trzecie przymierze nadciąga tam z tyłu. Naprawdę nie jest lekko, ale jeśli chodzi o intensywność tych walk, no i dostęp do wroga, jest naprawdę przyjemnie, nie trzeba tego wroga szukać. Wróg, a co za tym zasługi, czekają wręcz pod naszym miastem, nic tylko strzelać. Wyczuwam, że mamy przewagę w polu, więc wychodzę piechotą blokować przeciwnika, no i łapiemy tych, którzy tutaj zostali. Moja piechota szybko upada, ale paru przeciwników zatrzymała. No i przy okazji mamy 16 000 zasług od Indis oraz Kelly, więc naprawdę przyjemnie. Wróg już gra coraz odważniej, z lewej strony mamy Ark, z góry mamy Down oraz K211. Na jednego naszego gracza przypada przynajmniej 3 przeciwników. Zresztą tak powinno być, bo w końcu walczymy na 3 przymierza, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Mimo wszystko, póki co się dobrze bronimy, staramy się wymęczyć tego przeciwnika. Kiedy AC się do nas dobuduje, wejdą na bardzo mocno obitego rywala. My również jesteśmy już zmęczeni, nasze szpitale się powoli odzywają, ale nie ma żadnych wymówek, musimy tego przeciwnika odeprzeć, musimy go jak najbardziej wymęczyć, żeby AC, gdy przyjdzie nam z pomocą, miało tego przeciwnika naprawdę wymęczonego i miało go po prostu w garści. Nasi naprawdę dzielnie się tutaj bronią. Moja Indis jest już w gotowości. Widzę, że wróg ponownie stara się wycofać. Zaraz powinienem wyjść Indis oraz zablokować tych rywali. Wcześniej popełniłem błąd, bo zatrzymywałem zbyt dużą ilość wroga. Teraz jest lepiej, ale niestety prawa strona tutaj naciska, więc nasi się tutaj podzielili fokusem. No i nie złapaliśmy tych, których miałem na myśli, ale nie przeszkadza nam to w dalszym bronieniu się. Prawa strona powoli upada, lewa strona nadal na nas naciska. Moje legiony zostały lekko obite, nawet bardzo mocno obite w czasie tej pogoni. Zobaczymy, jak tutaj będą wyglądały zasługi. W tym momencie Falgrim, Sybil mają 16 000 zasług, Syndrion 18 000 zasług. Moja Magrat padła wcześniej. W normalnych warunkach już bym odświeżył te legiony, ale w tym momencie, w tym dniu walk, to nie wojsko będzie mnie ograniczało, a prawdopodobnie stamina. Dlatego staram się wycisnąć z tych legionów maksymalnie ile tylko mogę. Wróg cały czas naciska, u nas jedni się wylogowują odpocząć, drudzy się logują do walki, więc ta rotacja ludzi cały czas tutaj jest. O czym warto wspomnieć, to u nas nie mamy takiej jednej idealnej godziny, w której mamy uptime. Mamy w sojuszu 3 strefy czasowe, mamy graczy z Azji, mamy graczy z Ameryki, mamy graczy z Europy. Więc w jednym momencie może tego na polu walki nie widać, no bo w czasie, gdy jedni śpią albo pracują,
Wtedy ta trzecia grupa walczy i daje z siebie tyle, ile może. Teraz to wróg wysyła rally z piechotą na plecy, żeby to rally rozwiązać i nas zamknąć. Ja muszę teraz wrócić do miasta i uleczyć swoje jednostki. Cały czas leczę, wyleczyłem już 3 miliony, mam jeszcze 5 milionów do wyleczenia w ciągu tego dnia. I jak widzicie, cały czas staram się używać piechoty, żeby jakoś tego wroga wypychać. Pierścień kupi nam trochę czasu. Jak zaraz się przekonacie, zasługi z tego marszu są naprawdę niezłe jak na jednostki T4. 15 000 zasług. Myślę, że gracze z jednostkami T5 często takich nie mają. Najbliższe kilka godzin będzie wyglądało identycznie, więc ten czas sobie magicznie przyspieszymy. Jest godzina 19:13 UTC, mija 10 godzina walk, wróg powoli nas wypycha z pozycji. Jak widać, wroga na polu walki jest już coraz mniej. Na pewno oni również mają pełne szpitale. Mapa wygląda w ten sposób. 3 wrogie przymierza są już blisko nas. Down, ARKW oraz K211. AC w końcu dotarło. Po 10 godzinach w końcu tutaj są. Jak widzicie, im w budowaniu nie przeszkadza absolutnie nikt. Mogą sobie nawet łapać pupile. Wróg jest naprawdę wymęczony. Niestety K211 zdążyło postawić bastion przez czas nieobecności AC, więc teraz będą mieli jeszcze większy problem, żeby się z nami połączyć. Nasi tutaj jeszcze się bronią, jeszcze walczą. Ja już nie mam praktycznie wojska do obrony. Pozostały mi w mieście jedynie trochę legionów kawalerii oraz orły. Tutaj macie niewielki wgląd w zasługi, jakie miałem podczas tych walk. Naprawdę mnóstwo pozytywnych raportów. Teraz na ekranie macie listę osób, które walczyły najwięcej tego dnia. Top 3, praktycznie top 4 to gracze z VP. Piąty gracz z AC, Rafix, więc AC w końcu również zaczęło walczyć tego dnia. W top 10 praktycznie sami nasi sojusznicy. Zerknijmy sobie w top 20, ja jestem na 14 pozycji. 3,5 miliona zasług. Powalczyłbym więcej, niestety, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, wybrałem złą politykę, przez co mój dzienny limit leczenia wynosił tylko 8 milionów. No i to spowodowało, że nie mogę już więcej walczyć. Dzień drugi, 8:28. Mapa wygląda następująco. My musieliśmy wycofać się do strefy pierwszej, gdyż na plecach mieliśmy już DK. AC straciło swoje tereny na płaskowyżu, więc mają dokładnie taki sam teren jak my w strefie ze smokiem w tym momencie. Musieliśmy się wycofać z Dragon Zone'a z tego względu, że gdybyśmy tego nie zrobili, walczylibyśmy tego dnia 1 versus 4. 3 przymierza od strony smoka, no i 1 przymierze od pleców. Takiego natarcia byśmy nie wygrali, szczególnie że DK jest praktycznie świeży, gdyż tego dnia otwarcia strefy ze smokiem, walczyli bardzo mało albo nie walczyli wcale. Gdyby AC zatrzymało DK, tak jak mówili, że to zrobią, gdyby trzymali ich tam bastionem, to prawdopodobnie, a wręcz na pewno drugiego dnia jeszcze wrócilibyśmy walczyć w strefie ze smokiem. Niestety, po pierwsze, przepuścili nam DK na plecy. Po drugie, bardzo wolno się budowali w strefie ze smokiem. Widzieliście, że o godzinie 19 UTC dopiero byli blisko nas, więc bardzo, ale to bardzo się ociągali z budową. A gdy zostali poddani testowi takiemu jak my, czyli walki 1 versus 3, no to bardzo szybko polegli. Tutaj macie pokazane, że niszczą im wieże, niszczą im bastion. Totalnie nikt tego nie broni. Ale ten słaby występ w Final Zone nie był jeszcze końcem gry. Pozostało nam oraz AC obrona Necro. Niestety, co się później okazało, co przelało czarę goryczy, AC zaatakowało nas na tym dużym pomniku. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy to było na złość, czy to było spowodowane brakiem niewiedzy, aczkolwiek pragnę wam powiedzieć, że w tym momencie, w dniu dzisiejszym, nieważne czy wróg stoi w kwadracie, wszyscy gracze, którzy stoją w tym kwadracie, absolutnie wszyscy dostają punkty za zajęcie. Ale niestety AC nas tam zaatakowało bez żadnego uprzedzenia. No i to rozpoczęło dalszy ciąg, jak to KVK wyglądało. O dalszych losach tego KVK będzie jeszcze jeden odcinek. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.